Cześć, witam Was na kanale Kraina Jarpena Vlog. Ja jestem Jarpen. No i dzisiejszy odcinek najprawdopodobniej jest początkiem czegoś nowego, początkiem nowej serii, która jest związana z kolejną z moich pasji, jaką jest kolej, pociągi, no i wszystko, co jest z tym związane. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, w jaki sposób się podróżuje po Szwajcarii, jak to wygląda, dlaczego jest to takie fajne, dlaczego bardzo mi się to podoba. No a teraz pokażę Wam trochę krów. Podróżowanie za pomocą komunikacji zbiorowej w Szwajcarii jest bardzo łatwe, niekoniecznie tanie, jak zresztą wszystko w Szwajcarii, no i bardzo wygodne. Jeszcze do niedawna twierdziliśmy z Helgą, że posiadanie samochodu w Szwajcarii niespecjalnie ma sens, bo komunikacja zbiorowa, ta sieć cała jest tak rozbudowana, że tak naprawdę wychodząc z mieszkania w Kapciach można dojechać do praktycznie każdego punktu w Szwajcarii. Zdecydowaną większość naszych wcześniejszych wypraw, wycieczek, wyjazdów odbywaliśmy właśnie za pomocą komunikacji zbiorowej, czy to jeżdżąc pociągami, czy to kolejkami górskimi, czasami autobusami, gdzie pociągi nie dojeżdżają, no i od czasu do czasu również statki. W tamtych też czasach korzystaliśmy z karty, która się nazywa Halbtags, czyli jak sama nazwa wskazuje, uprawniała do korzystniejszych przejazdów. W Szwajcarii jest cała rozbudowana sieć możliwości kupowania sobie biletów, która stara się sprostać temu, czego oczekują klienci. Oprócz tego Halbtagsa mamy również na przykład General A, bo to dla tych, którzy jeżdżą naprawdę bardzo dużo i oczekują bardzo korzystnej oferty. General Abo uprawnia do jeżdżenia praktycznie, no niemalże wszystkim w Szwajcarii, poza niektórymi prywatnymi, na przykład kolejkami górskimi. No właśnie jedzie pociąg. Był to pociąg, który nazwałbym pociągiem takim regionalnym, który nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach, na przykład w mojej wsi tutaj tego nie robi, oni chyba nie będę pod słońce robił jednak filmu. Oprócz tego bilety, powiedzmy, no tradycyjny miesięczny, tak, z którego ja w tym momencie korzystam, dojeżdżając do pracy na niewielkich odległościach. A w dzisiejszym odcinku, bo się rozgadałem, chciałbym Wam pokazać kilka pociągów, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają w Szwajcarii. To dla osób, które mają fioła na tym punkcie, tak jak ja. Prawdopodobnie wynika to z genów, tak? Dziadek był kolejarzem. Dzisiaj zobaczycie sobie trochę tych pociągów. Właśnie jeden nadjeżdża, wsiadamy. No i jedziemy do Berna, gdzie spotykamy się ze specjalnym gościem, Agnieszka z kanału Agnieszka MP Vlog. No i wypytamy troszeczkę Agnieszkę na temat podróżowania w Szwajcarii, bo ona bardzo dużo jeździ. Może dowiemy się czegoś ciekawego. No to wsiadamy. Cały wagon dla mnie, to można coś pogadać. W regionie, w którym mieszkam, działają prężnie 3 firmy związane z koleją. Jest to Narodowa Szwajcarska Kolej SBB, do której należy większość tych dużych połączeń, połączenia międzynarodowe, połączenia między dużymi miastami. Oprócz tego jest kolej BLS, której pociągiem w tym momencie jedziemy. No i mamy również RBS. Sprawdzę, bo ciągle zapominam, bo jeżdżę nią niezwykle rzadko. RBS, tak. Z mojej krasnoludzkiej wsi do Berna mam jakieś 8 km. Odcinek ten jest obsługiwany właśnie przez BLS i w tygodniu pociągi jeżdżą co 15 minut, natomiast w weekend pociągi jeżdżą co pół godziny.
i połączenia są bardzo, bardzo korzystne, jest to bardzo fajnie rozwiązane i tak naprawdę nie trzeba się przejmować tym, że gdzieś nie zdążę, albo że pociągi jeżdżą za rzadko. No i praktycznie przy większości tych stacji, gdzieś pośrednich, gdzieś sobie wsiadacie, wysiadacie, znajdują się od razu najczęściej przystanki tramwajowe albo autobusowe, pozwalające docierać do terenów oddalonych nieco od torów kolejowych. Dojeżdżamy powoli do Berna. Za jakieś pół godziny dojedzie Agnieszka. I pojedziemy na Górę Gurten, gdzie chciałbym Wam pokazać również pewien aspekt szwajcarskich kolei. Szwajcarska kolej należy do jednej z najpunktualniejszych na świecie. Te opóźnienia zdarzają się niezwykle rzadko, ale jak już się coś zdarzy, to tak na grubo. Właśnie słyszymy, dojeżdżamy do Berna. In Bern ein. Dieser Zug fährt weiter nach Liesbiel. Tak, ten pociąg jedzie dalej do Liesbiel, już w zasadzie części francuskiej Szwajcarii. Dlatego nawet część nazw miejscowości, które się pojawia w komunikatach, jest dwujęzyczna, po niemiecku i po francusku. Też kolej BLS, ale tym dzisiaj nie jedziemy. A jak ktoś chce, to może sobie wyjść na taras. Na dole w podziemiach mamy kolej. Jeszcze niżej, na kolejnym poziomie niżej jest kolej RBS. A tam w oddali mamy górę Bantiger i tam będziemy jechać rowerem za jakiś czas. Na pewno będzie relacja. A dziś, tam po prawej stronie, tam jest taki budynek, na górce jest antena, której teraz nie widać, jest schowana za budynkiem. No i tam dzisiaj pojedziemy z Agnieszką na kolejną część. Co mi się tutaj nie podoba, nie ma tablicy przejazdów. Tam jest z boku jedna, kiedyś było więcej i teraz znaleźć pociąg, który przyjeżdża, jest bardzo trudno. Więc odebranie kogoś z dworca to czasami jest niezła gimnastyka. To jest ta kolej RBS, o której Wam wspomniałem. Tutaj macie pociąg, który właśnie przyjechał ze wsi Worp. Perony są dosyć wąskie, w związku z tym jest tutaj taki wprowadzony system, że najpierw ludzie wychodzą z pociągów, opuszczają peron, potem dopiero otwierają się bramki i ludzie mogą zacząć wchodzić, a czasami jest tak, że się, tak jest, zobaczcie, idą naraz i się robi troszeczkę ciasno. No jest tutaj taki fajnie wprowadzony porządek, generalnie to działa. No teraz jest środek dnia, więc tych ludzi jest, to wyobraźcie sobie, że jest szczyt. No w tym momencie jesteśmy w podziemiu, teoretycznie jest to wykute w skale, w tamtą stronę jeszcze parę kilometrów będzie pod ziemią, potem nagle wychodzi i okazuje się, że tory biegną na takiej jakby skarpie na nabrzeżu rzeki Are. Jak popatrzę, pociąg IC niemieckich linii kolejowych leci do Berlina, więc jeszcze daleko droga przed nim.
Oprócz tego przyjeżdżają tu jeszcze pociągi TGV, czyli obsługują Francję. No z Polski niestety nic nie przyjeżdża, za daleko. No dobra, to jesteśmy na miejscu, znajdujemy się na górze Gurten w miejscowości Wabern. Ze mną jest Agnieszka, Agnieszka się teraz przedstawi. Cześć, witajcie, Agnieszka MP Vlog. Powiedz mi, czym się zajmujesz na swoim vlogu? No, trudno powiedzieć w zasadzie, ogólnie vloguję na temat Szwajcarii, ale nie do końca, ogólnie ze Szwajcarii. No i też można zobaczyć sporo podróży. A w jaki sposób najczęściej podróżujesz w Szwajcarii? W Szwajcarii zdecydowanie pociągiem, bo jest najłatwiej i pociągów jest bardzo dużo, jeżdżą bardzo sprawnie. Jedynym minusem jest cena, ale to też da się jakoś obejść, bo jest sporo zniżek. No właśnie, w jaki sposób obeszłaś ten problem wysokich cen biletów w Szwajcarii? No, mnie najłatwiej było tak naprawdę zaopatrzyć się w General Abo. Ten bilet nie jest tani, ale jeżeli się tutaj mieszka, jeżeli się dużo jeździ, jeżeli na przykład się pracuje w jednym mieście, a mieszka w drugim oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów, to zdecydowanie jest to opcja najlepsza. No i też właśnie na takie podróże weekendowe jest to całkiem fajna rzecz. Tym bardziej, że taki przykład, ponieważ ja mieszkam pod Zurychem, ty mieszkasz pod Bernem. Tak. Bilet pomiędzy ze stacji Zurych do stacji Bern kosztuje 50 franków bez zniżek i to jest bardzo dużo. Z halbtaxem jest to połowa mniej, czyli z taką zniżką, którą też można sobie tutaj zakupić. No zdecydowanie główne miasta, czyli Bern, Lucerna, Zurych, Bazylea, Genewa są świetnie połączone ze sobą, pociągi są praktycznie co godzinę, albo czasem częściej, więc na pewno to. No i warto też pojechać w góry, bo często można wyłapać fajne zniżki na jazdę kolejką, na przykład na Pilatus, na Rigi, ja bardzo lubię jeździć na Rigi. To jest gdzieś pod Zurychem, tak? Rigi jest pod Lucerną. Aha, pod Lucerną, okej. Tak. No tak chyba byłaś już kilka razy, jak patrzyłem na vlogach, to mam Tak. wrażenie, że to gdzieś pod domem masz i sobie wjeżdżasz to w kapciach na górę. Bo tam jest naprawdę pięknie i jest super wjazd, tam się wjeżdża koleją zębatą, nie koleją linową, więc też jest fajnie, jest bardzo ładny widok, jedziesz wzdłuż przepięknych widoków cały czas praktycznie. Okej, a powiedz mi, czy jest coś szczególnego, co Ci się podoba w szwajcarskiej kolei, w szwajcarskich pociągach? No zdecydowanie punktualność, bo wiesz, tutaj czasami jest tak, że ja jadąc gdzieś mam przysiadkę 4 minuty i ja wiem, że zdążę. A czy była jakaś specjalna trasa w Szwajcarii, która wywarła na Tobie szczególne wrażenie, jakaś taka magiczna, inna niż inne? Wiesz co? Inna niż inne, inne niż wszystkie. Ja myślę, że ogólnie taką specjalną trasą jest przejechanie się tunelem Gottarda, który teraz został otwarty pół roku temu dla ludzi. Dla Czyli tym pociągów najnowszym osobowych. tunelem. Tak, najnowszym tunelem. No, w teorii nie jest to nic specjalnego, to jest co prawda 57 km jazdy w ciemności, przez około 20 minut trwa przejazd, ale kiedy już się z tego tunelu wyjedzie i przyjedzie się na tą włoskojęzyczną część Szwajcarii, to są tak piękne widoki i jedzie się po prostu wśród tych pięknych Alp, wśród pięknych skał. No jest cudownie. Jesteśmy na szczycie wieży, gdzie mój lęk wysokości został wystawiony na kolejną próbę. No i teraz spróbujemy zejść na dół, może uruchomią taką fajną kolejkę, którą chciałbym Wam pokazać. Napiszcie w komentarzach pod spodem jakieś Wasze ulubione trasy kolejowe, które zrobiły na Was szczególne wrażenie, jakimi pociągami, gdzie podoba Wam się jeździć. Czy może trafiliście na jakieś ekstremalne opóźnienie albo ekstremalną punktualność. No i w zasadzie to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Zdążyłam? Nie wiem.